Cześć, nazywam się Kajs. Miałem 13 lat, kiedy stałem boso w zamieci śnieżnej, a tylne światła samochodu mojej macochy znikały w gęstym białym wirze. Nie miałem kurtki. Nie było pożegnania. Tylko jej głos zimny i ostry jak ostrze. Piśniesz słowo, a znikniesz. Zostawiła mnie tam na pewną śmierć. Ale ktoś inny tego nie zrobił. Ktoś widział wszystko. Jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć powiadomień, zostawić lajka i komentarz pod filmem. Każdy siniak, każdą ciszę, każde kłamstwo. Moje pytanie brzmi, dlaczego nikt inny tego nie zauważył? Zanim przejdziemy dalej, powiedz mi, skąd słuchasz tej historii? Czytasz ten tekst w cichym pokoju, w autobusie, a może w łóżku tuż przed snem? Pisz w komentarzu, czytam każdy. Zaczynamy. Mówią, że zimy w Michigan są bezlitosne. Ale nikt nie mówi, co się dzieje, gdy burza nie tylko otacza cię z zewnątrz, ale zaczyna wdzierać się w twoje wnętrze. Miałem 13 lat. Ale to nie śnieg zapamiętałem najbardziej. To jej spojrzenie Weroniki. Patrzyła na mnie, jakbym już nie istniał. Jakby byłem powietrzem. Przezroczysty. Niepotrzebny. Tamten poranek zaczął się jak każdy inny. Ale tylko na pozór. Nie krzyczała. Nie warczała pod nosem jak zwykle, gdy zostawiałem łyżkę w zlewie. Zamiast tego się uśmiechnęła. Wybieramy się na małą wycieczkę, powiedziała, zakładając rękawiczki. Jej szminka była zbyt czerwona, jak na wypad do sklepu. A na szyi czułem zapach perfum kwiatowy, obcy, zupełnie niepasujący do śnieżycy. Pomyślałem, że może ma randkę. Może znowu jestem tylko zawadą. Kiedy wskazała na mój plecak, rzuciła. Kurtki nie bierz. I tak nie będzie nas długo. Głupi ja, posłuchałem. Im dalej jechaliśmy, tym węższa stawała się droga. Po obu stronach gęsty las, a śnieg spadał ciężkimi płachtami. Nie włączyła radia. Nie odezwała się słowem. Tylko stukała paznokciem w kierownicę. Stuk. 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 Po 20 minutach zwolniła przy zakręcie. Tu będzie dobrze, mruknęła. Spojrzałem przez okno. Dobrze, Gnaceo. Wysiadaj. Na początku myślałem, że żartuje. Ale wtedy sięgnęła, odblokowała drzwi i pchnęła je otwarte. Co ty robisz? Zapytałem. Wiatr uderzył mnie w twarz jak lodowaty policzek. Pochyliła się do mnie. Piśniesz choćby słowo komukolwiek, a przepadniesz na dobre. Rozumiesz? Otworzyłem usta, by coś powiedzieć, ale natychmiast mi przerwała. Wysiadaj. Stanąłem w samych skarpetkach. Mróz przeniknął mnie do kości. Zanim zdążyłem się odezwać, rzuciła mój plecak w zaspę, jakby to były śmieci. Pomyśl o tym, jak o teścier, powiedziała tonem zbyt lekkim jak na tę chwilę. Zobaczymy, czy jesteś naprawdę taki silny, za jakiego się uważasz. I odjechała. Bez świateł stopu. Bez wahania. Po prostu zniknęła. Dźwięk opon miażdżących śnieg długo jeszcze brzmiał mi w uszach, gdy jej już dawno nie było. Stałem oszołomiony nie tylko z zimna, ale z niedowierzania. Nie płakałem. Jeszcze nie. Moje ciało nie nadążało za myślami. Wiatr wyl i tnął moje rękawy jak ostrza. Rozejrzałem się. Żadnych domków. Żadnych znaków drogowych. Tylko kilometry drzew i śniegu. I wtedy zobaczyłem to. Zasypany pod warstwą lodu, zahaczony o niską gałąź i mój szalik. Kasztanowy, ręcznie robiony. Mój tata zrobił go dla mnie przed śmiercią. Nawet nie pamiętam, że go zabrałem tamtego ranka, ale jakoś tu trafił. Owinąłem go ciasno wokół szyi. Nie dawał wiele ciepła, ale pachniał jak on. I to wystarczyło, bym się nie przewrócił i nie poddał. Zrobiłem jeden chwiejny krok. Potem kolejny. Śnieg chrupał pod skarpetkami. Próbowałem iść po śladach opon, ale śnieżyca już je zasypywała. Między drzewami usłyszałem trzask, jak gałąź łamana pod czyimś ciężarem.
Zatrzymałem się. Wstrzymałem oddech. Halo! Zawołałem. Wiatr pochłonął mój głos. Nic się nie ruszyło. Ale w głębi lasu coś się poruszyło. Przysięgam, widziałem kształt. Wysoki. Nieruchomy. Obserwował. Mrugnąłem. Zniknął. Może to były tylko halucynacje. A może nie. Nie wiedziałem. Ale wiedziałem jedno, muszę iść dalej. Więc szedłem. Nie wiem, jak długo błądziłem. Moje nogi już nie czuły bólu. Palce u rąk przybierały kolory, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. Ale nie płakałem. Nie krzyczałem. Po prostu szedłem. Wtedy myślałem, że przetrwanie to droga. Dom. Jakiś ktoś. Teraz już wiem, że przetrwanie zaczyna się wcześniej. Dziś siedzę w swojej chatce przy trzaskającym kominku. Szalik, to co z niego zostało, leży na kominku. Wyblakły, kruchy. Ale trzymam go tam. Jak zbroję. Jak dowód. Ludzie myślą, że przetrwanie zaczyna się od jedzenia i schronienia. Ale nie. Ono zaczyna się od świadomości, że nigdy nie miałeś umrzeć w tamtym miejscu. Że ktoś próbował cię wymazać i nie dał rady. Puk, puk. Podnoszę wzrok z nad dziennika. Cisza. A potem szelest papieru. Wstaję. Podchodzę do drzwi. I widzę to pojedyncza koperta. Bez znaczka. Tylko moje imię, ręcznie napisane. Podnoszę ją. To pismo. Boże, dopomóż mi. Znam je. Stoję długo, patrząc na kopertę, jakby miała zniknąć, jeśli tylko mrugnę. Papier pożółkły, brzegi lekko zawinięte, jakby przeszedł przez zbyt wiele rąk, albo długo leżał w wilgotnym, zimnym miejscu. Kucam, biorę ją w obie dłonie i... Pozwoliłem sobie to poczuć. To pismo drżące, ale zdecydowane, lekko pochylone w prawo. Te same zawijasy przy małym G, jakie stawiał na listach zakupów przyczepionych do lodówki. Ten sam charakter pisma, którym przez całe życie wypisywał moje imię na każdej urodzinowej kartce, aż do dnia, w którym umarł. A przecież od jego śmierci minęło prawie 20 lat. Wszedłem do chaty. Zamknąłem za sobą drzwi i położyłem kopertę na kuchennym stole. Moje palce zawisły nad nią w zawahaniu, jakby otwarcie jej mogło zaboleć bardziej niż jakikolwiek mróz, który znałem. Ogień syczał cicho w kącie kominka, lecz nie usiadłem. Stałem. Moje dłonie były spokojne, dopóki nie przestały takie być. Wewnątrz znalazłem tylko jedną, złożoną kartkę z zeszytu i w linie, wyrwaną z zeszytu spiralnego, z charakterystycznie poszarpaną krawędzią. A na niej pismo, które do złudzenia przypominało rękę mojego ojca. Brzmiało: miałeś rację, że zatrzymałeś ten szalik. Kłamała we wszystkim. Spotkaj się ze mną tam, gdzie wszystko się zaczęło. To wszystko. Bez podpisu, bez adresu nadawcy. Ale tuż pod ostatnim zdaniem pojedynczy, czerwony odcisk palca. Zaschnięty. Wciśnięty w papier jak pieczęć. Przejechałem po nim kciukiem, a w piersi coś mi się zacisnęło. Nie widziałem takiego odcisku od 13 roku życia. Ojciec miał głęboką bliznę na opuszce prawego kciuka, ślad po poparzeniu, którego nabawił się przy spawaniu zaczepu do przyczepy pewnego parnego lata. Pokazał mi go kiedyś, śmiejąc się przez ból. Spawacze nie noszą obrączek, powiedział. Noszą przypomnienia. Blizna rozdzielała jego odcisk palca, tworząc coś w rodzaju błyskawicy. A teraz, po tylu latach, ten sam znak patrzył na mnie z kartki, tak prawdziwy jak szalik wiszący obok drzwi. Czy to możliwe? Usiadłem ciężko, ściskając krawędź stołu. Umysł rwał się, by uwierzyć, lecz ja wiedziałem lepiej. Widziałem już, jak nadzieja potrafi się przeinaczyć w kłamstwo, jeśli jej na to pozwolisz. A mimo to coś starego obudziło się we mnie. Wtedy, przed zamiecią, przed ciszą, przeczuwałem, że coś jest nie tak. Weronika nie była tylko złośliwa i była ostrożna.
Zawsze zamykała szuflady na klucz, rozmawiała szeptem przez telefon za zamkniętymi drzwiami. Czasem znikała na całe popołudnia, wracała z paragonami, które natychmiast darła i wyrzucała do śmieci. Raz udało mi się wygrzebać połowę torby z apteki, na której widniało męskie imię. To nie był tata. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co to znaczy, ale wiedziałem, że to coś znaczy. Więc zacząłem to wszystko zapisywać. Żółty notatnik ukryty pod ruchomą deską w podłodze, w samym końcu gabinetu taty, tuż przy oknie z pękniętym zatrzaskiem. Zapisywałem godziny, imiona zasłyszane przez drzwi, miejsca, do których rzekomo szła, a wcale nie. Przepisałem połowę wiadomości głosowej, którą słyszałem, jak odtwarzała w kółko. Pamiętam dokładnie noc przed tym, jak zabrała mnie w tę zamieć. Stałem w progu gabinetu, szalik już miałem na szyi. Coś mi podpowiedziało, że powinienem zostawić ostatnią wiadomość. Napisałem, jeśli coś mi się stanie, to nie był wypadek. Proszę, znajdź to. Wsuwam ją pod deskę razem z resztą notatek. Nigdy nikomu nie powiedziałem. Nigdy tam nie wróciłem. A teraz, po latach, patrzyłem na pismo, którego nie widziałem od tamtej zimy. Na stronie, która wspominała szalik. Kłamstwo. Miejsce, gdzie wszystko się rozpadło. Ale skąd ktoś mógł o tym wiedzieć? Chyba że znalazł notatki. Albot był nim. Przeczytałem list jeszcze raz, tym razem wolniej. Miałeś rację, że zatrzymałeś szalik. To nie był zwykły komentarz. To było coś, co tylko on mógł powiedzieć. Sam go wydziergał. Dał mi go, gdy jego dłonie wciąż były brudne od sadzy i smaru. Kłamała we wszystkim. W czym dokładnie? Że zginął w wypadku przy pracy? Że jego ciała nie udało się odzyskać z powodu pożaru? A potem, spotkaj się ze mną tam, gdzie wszystko się zaczęło. Te słowa poruszyły coś głęboko w mojej piersi. Ostatnie miejsce, w którym widziałem samochód Weroniki. Jej tylne światła rozmazujące się w białym śniegu. Linia drzew. Zapach płynu chłodniczego, wciąż świeży w mojej pamięci. Ten zamarznięty skrawek nicości. Złożyłem kartkę, wsunąłem ją z powrotem do koperty i podszedłem do kominka. Zdjąłem szalik, delikatnie i położyłem go obok listu. 2 fragmenty życia, które nigdy się nie domknęło. Tamtej nocy śnieg padał dalej i gęsty, cichy. Nie spałem. Leżałem zwinięty na kanapie pod narzutą, wpatrując się w ogień, rozważając każdą możliwość. Czy ktoś próbował mnie zwabić? Dlaczego teraz, po tylu latach? A jednak, jeśli to nieprawda, jeśli ktoś to sfałszował, jak udało mu się odwzorować ten odcisk palca? W ciszy i ciemności otworzyłem laptopa i odszukałem starą mapę satelitarną okolic, gdzie to wszystko się wydarzyło. Leśna droga wciąż tam była, oznaczona jako nieutrzymywana. Żadnych pobliskich domów. Brak zasięgu. Tylko sosny i cisza. Przejechałem trasę palcem. 20 mil stąd, 2 zakręty od drogi powiatowej numer 8, w prawo na rozwidleniu, mijając zardzewiałą skrzynkę pocztową bez nazwiska. Wyszeptałem na głos, jakby samo wypowiedzenie tych słów mogło mnie ustabilizować. Jeśli to pułapka, dowiem się. Zamknąłem laptopa, wziąłem głęboki oddech i spojrzałem w stronę okna. Wiatr ustał, ale chłód pozostał nieugięty. Moje odbicie patrzyło na mnie. Starsze. Ostrzejsze. A jednak w tamtej chwili zobaczyłem też 13-letniego siebie. Tego, który szedł przez śnieg. Tego, który nie płakał. I wtedy powiedziałem to na głos. Tylko raz. Więc ktoś jeszcze przetrwał tę burzę. Wmawiałem sobie, że jedynie śledzę własne ślady. Prawda była inna i goniłem duchy. Kiedy dotarłem do linii drzew, wiatr znów się wzmógł. Nie był jeszcze lodowaty, ale niósł ze sobą to znajome ostrzeżenie, które znałem z dzieciństwa w Michigan. W tym jego świstanie było coś, co mówiło. Zawróć teraz, albo nie oczekuj litości później. Szłem dalej. Stodoła stała w polanie niczym złamana klatka żeber, na wpół pochłonięta przez drzewa, które przez te wszystkie lata zbliżyły się zbyt blisko.
Dach już dawno zapadł się do środka, ale górna część konstrukcji wciąż trwała przekrzywiona, lecz uparcie trzymająca się świata. Był pochylony, jakby zmęczony wspomnieniem, które nie chciało już trwać. Gdy podeszłam bliżej, moje buty chrzęściły na starym sianie i łamliwym drewnie, a oddech zamieniał się w parę unoszącą się w chłodnym powietrzu. Zapach pozostał ten sam: estechlizna, zgnilizna, lekki cień oleju silnikowego i siana. Nie było mnie tu od niemal 2 dekad, a jednak moje ciało spięło się, jakby nigdy nie opuściło tego miejsca. Wspięłam się po resztkach drabiny prowadzącej na strych. Rękawiczki ślizgały się po drewnie, ale pamiętałam, który szczebel trzeba nacisnąć, by złapać równowagę. Robiłam to boso, jako dziewczynka, kiedy jeszcze nie wiedziałam, jak kruche jest wszystko, z wyjątkiem mnie samej. Dotarłam do najdalszego kąta. Podłoga zaskrzypiała, lecz wytrzymała. Uklękłam ostrożnie i podważyłam luźną deskę. I wtedy go zobaczyłam i kawałek pożółkłego papieru. Krawędzie zawinięte tuż prawie wyblakły, ale wciąż czytelny. Tato, jeśli to znajdziesz, proszę, nie wierz jej. Zamknęła mnie na strychu. Powiedziała, że okłamie cię. Zanim skończyłam czytać, poczułam jego ciężar w dłoniach. Trzymałam ten skrawek papieru, jakby mógł zatrzymać czas. Pisałam go trzęsącymi się rękami, mając 12 lat, ukryta pod kołdrą, gdy za oknem piętrzył się śnieg, a głos Weroniki rozdzierał ciszę w domu poniżej. Wtedy wierzyłam, że jeśli zostawię ślad, choćby jedno szczere zdanie, ktoś je znajdzie. Ktoś mi uwierzy. Ale nikt nigdy tego nie przeczytał. Nikt nie przyszedł. Złożyłam kartkę i wsunęłam ją do kieszeni płaszcza obok szalika i listu z pocztowej skrzynki. Jeszcze przez chwilę stałam w bezruchu, jak zamrożona. Potem powoli zaczęłam schodzić po drabinie, krok po kroku, jakby wracała z krawędzi. Na zewnątrz sypały pierwsze płatki śniegu. Niewiele, tylko tyle, by przypomnieć mi, że to miejsce nie dbało, kim jestem ani co pamiętam. Wiedziałam, że nie mogę od razu wrócić do chaty. Musiałam się ogrzać, uporządkować myśli. Ruszyłam więc w stronę miasteczka w dodatkowe pół mili krętą ścieżką, która kończyła się przy starej autostradzie. Nogi bolały mnie z zimna, ale ruch pomagał. Chronił mnie przed rozsypaniem się od środka. Ironwood prawie się nie zmieniło. Sklep żelazny nadal miał ten sam łuszczący się lakier i zardzewiały dzwonek nad drzwiami. Weszłam do środka, strzepując śnieg z butów. Daj mi sekundę, odezwał się głos z zaplecza. Rozejrzałam się. Te same rzędy narzędzi, ta sama ściana z hakami, to samo radio grające klasyczny rock z półki. Wtedy pojawił się mężczyzna. Wysoki, szczupły, siwa broda przycięta równo, oczy zmrużone, gdy mnie zobaczył. Ty jesteś córką Winterów, prawda? Zapytał wolno. Zawahałam się. Kiedyś tak. Starł ręce o szmatkę, kiwając głową, jakby zobaczył ducha. Kajs, zgadza się. Skinęłam głową. No proszę. Masz oczy po matce, ale reszta na szczęście nie. Nie odpowiedziałam. Przechylił głowę. Tak tylko przejazdem, czy spacer? Kole mnie przywiózł, powiedziałam, zerkając na stary piecyk przy ladzie. Oparł się o niego. Ciekawe, bo nie ty jedna ostatnio pytałaś o siebie. Zamarłam. Co? Tak, zeszły miesiąc. Kobieta. Elegancka, paczniała drogimi perfumami, zielony Cadillac. Pytała, czy jeszcze tu jesteś. Mówiła, że chce się pogodzić, prychnął. Nie pachniało to pogodą. Zaschło mi w ustach. Podała imię. Pokręcił głową. Nie musiała. Kłopoty. Tylko w nowej szmince. Tutaj ludzie pamiętają. My nie zapominamy łatwo. Uśmiechnęłam się blado. Domyślałam się. Rick przeszedł za ladę, wyciągając Temmous. Chcesz kawy, zanim wrócisz? Źle tam na zewnątrz. Dzięki, powiedziałam, oplatając dłońmi papierowy kubek, do którego mi nalał. Zostałam może 10 minut. Nie pytałam więcej. Nie musiałam. Weronika wróciła. Szukała mnie, a nie była kimś, kto szuka bez powodu.
Gdy wyszłam na mróz, wiatr się nasilił. Smagał policzki, wciskał się pod kołnierz. Śnieg przylegał do rzęs, ale prawie tego nie czułam. Myśli wciąż krążyły wokół jednego. Jeśli pytała o mnie tutaj, to znaczy, że ktoś coś jej powiedział. Ktoś się złamał. Droga powrotna do chaty była wolniejsza. Widoczność spadła. Drzewa zamieniły się w cienie. Ścieżka zniknęła pod śniegiem. Ale wiedziałam, dokąd idę. Moje ciało pamiętało każdy zakręt, każde wzniesienie, dokładne miejsce, gdzie zawsze zmieniało się powietrze. Dotarłam do chaty, gdy zapadał zmierzch. W środku zdjęłam płaszcz, zrzuciłam buty i zapaliłam mały kominek. Oba listy, ten ze stodoły i ten z koperty, położyłam na stole obok szalika. Leżały tam jak relikwie życia, które kiedyś zakopałam i nigdy naprawdę nie opłakałam. Stałam, patrząc na nie, oddychając płytko. Jeśli ona znowu mnie ściga, to znaczy, że ktoś powiedział jej, co znalazłam. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Tuż przed świtem to zobaczyłem. Ślady opon przed moją chatą. To śnieg pierwszy powiedział prawdę i zanim zrobił to ktokolwiek inny. Zerwałem się z łóżka kilka minut po 5, nie dlatego, że coś usłyszałem, ale właśnie dlatego, że nic nie było słychać. Cisza była zbyt doskonała, tak gęsta, że zdawała się napierać na bębenki uszne, aż musiałem usiąść. Serce waliło mi w piersi, a ja nie wiedziałem dlaczego. Tak naprawdę nie spałem, raczej dryfowałem gdzieś pomiędzy jawą a snem. Zgaszone już niemal ognisko i napięcie w ciele nie pozwalały odpocząć. Sięgnąłem po kubek stojący przy łóżku, ale był zimny i nietknięty od poprzedniego wieczoru. Wsunąłem się w buty, narzuciłem parkę i otworzyłem drzwi. Pierwszy uderzył wiatr ostry, natarczywy, lecz to nie zimno sprawiło, że zamarłem w miejscu. To było to, co ujrzałem na śniegu. Ślady opon. Nie tylko na drodze te zakręcały w mój podjazd, a potem zataczały krąg wokół chaty, jak wąż ścigający własny ogon. Ktokolwiek to był, nie tylko przejeżdżał. On tam był. Stał, obserwował. To nie były moje ślady. Od kilku dni nie ruszałem ciężarówki. Nie były to też ślady po dostawie, nikt nie zapuszcza się tak daleko bez wcześniejszego telefonu, a telefonów nie było. Poszedłem powoli za wzorem śladów, moje buty chrzęściły na świeżym puchu. Tor skręcał za dom, tam gdzie trzymałem niewielki stos drewna opałowego i starą ławkę ustawioną w stronę lasu. Ławka była przewrócona. A w dolnym lewym rogu okna, nad nią, zauważyłem pęknięcie, którego wcześniej nie widziałem. Zbliżyłem się. Zamek w oknie był naruszony. Krawędź framugi popękana, jakby ktoś próbował je wyważyć, ale się rozmyślił. Może spłoszyło go światło czujnika ruchu. Może zorientował się, że jestem w środku. A może właśnie chciał, żebym wiedział, że był. Wewnątrz na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało tak, jak powinno. Nic nie zginęło, żadna szuflada nie była splądrowana. Ale na kuchennym blacie, gdzie zwykle leżała mała sterta paragonów ze sklepu, leżało coś, co tam nie należało. Książeczka zapałek. Czarna okładka, złote litery. Sundown Motel. Wow, wuj. Nie byłem w wow od ponad 20 lat, ale ten motel pamiętałem aż za dobrze, jak zły sen. Weronika pracowała tam kiedyś przez krótki czas, pod fałszywym nazwiskiem, w okresie, gdy wszystkim wmawiała, że się oczyszcza. Flirtowała z menedżerem, by mieć darmowy czynsz. Miałem wtedy 12 lat, gdy zabrała mnie tam pewnego razu, obiecując weekendowy wypad. W rzeczywistości spałem na tylnym siedzeniu jej samochodu, gdy ona zniknęła w jednym z tych pokoi z mężczyzną, którego nigdy nie widziałem. Moje spojrzenie utkwiło w lesie za oknem kuchennym, para z ust osiadała na szybie, a w dłoni trzymałem tę przeklętą książeczkę zapałek. Ten, kto ją zostawił, nie chciał podpalić chaty. Chciał podpalić mnie od środka. Wsunąłem zapałki do szuflady pod zlewem, narzuciłem kolejną warstwę ubrań i wyszedłem w stronę skrzynki pocztowej. Stała ćwierć mili dalej, wciśnięta między dwa brzozowe drzewa, jakby zapomniana. Chodziłem tam co tydzień, z przyzwyczajenia bardziej niż z potrzeby. Nikt do mnie nie pisał. Ale tego dnia coś czekało.
Jedna koperta. Bez nadawcy. Moje imię starannie napisane drobnymi, uważnymi literami. Zbyt starannie, by to było przypadkowe. Zbyt wprawnie, by było niewinne. Rozerwałem ją palcami zesztywniałymi od wiatru. W środku jedno zdjęcie. Zatrzymałem się. Na fotografii byłem ja. 13-letni. W cienkim, zmechaconym swetrze, bosy, stojący na zaśnieżonej drodze. Ręce miałem skrzyżowane na piersi, a włosy przykleiły się do policzka od deszczu ze śniegiem. Poznałem tę burzę natychmiast. To był ten dzień. Dzień, kiedy Weronika zostawiła mnie w lesie na 10 minut, które zamieniły się w 10 godzin. Dzień, w którym zrozumiałem, jak cicho potrafi być na świecie, gdy nikt po ciebie nie wraca. Ale to nie wspomnienie mnie przeraziło. To był kąt, z którego zrobiono zdjęcie. Uchwycono mnie od tyłu. Ktoś mnie wtedy obserwował. Ktoś miał aparat. Ktoś śledził ją, albo mnie, albo nas oboje. Wcisnąłem kopertę do kieszeni kurtki i ruszyłem z powrotem w stronę chaty. Oczy śledziły każdy cień wśród drzew. Nie było żadnego ruchu, tylko wiatr przeszywający gałęzie, strącający śnieg z sosen. W środku zamknąłem drzwi na klucz i dodatkowo zaryglowałem okno drewnianą klamrą. Znów rozpaliłem w kominku, bardziej by coś robić niż dla ciepła. Moje dłonie nadal drżały, nie przez zdjęcie. Przez pytania. Kto je zrobił? Dlaczego teraz? I skąd wiedzieli, gdzie to wysłać? Podniosłem zdjęcie, przytrzymałem je blisko ognia, pozwalając, by brzegi się ogrzały, ale nie potrafiłem go spalić. Zamiast tego położyłem je płasko na stole i patrzyłem. Cisza znów zapadła. I wtedy usłyszałem własny głos i cichy, zmęczony, ostrzejszy niż go zapamiętałem. Mówiła, że nikt mi nie uwierzy. I dopilnowała, by tak było. Ale ktoś wiedział. Ktoś widział. I ktoś to zachował. Podszedłem do małej szafy obok sypialni, gdzie nadal stały nierozpakowane pudła. Za starą kapą ukryty był kufer, którego nie dotykałem, odkąd wyjechałem ze środkowego zachodu. Wysunąłem go. Zamek lekko zardzewiał, ale kombinacja nadal działała. W środku plastikowa, wodoodporna skrzynka. A w niej mój dziennik z czasów, gdy miałem 14 lat, owinięty w podkoszulek, magnetofon kasetowy, który chowałem pod poduszką i mały mosiężny klucz z czerwonym breloczkiem. Na breloku widniał napis: Piwnica kościoła. Zaschło mi w gardle. Nie myślałem o tym kościele od lat. Opuszczony. A przynajmniej kiedyś był. To było ostatnie miejsce, gdzie widziałem swój akt urodzenia. I ostatnie miejsce, gdzie widziałem Weronicę płaczącą. Tam powiedziała księdzu, że wszystko sobie wymyśliłem. Że jestem zazdrosny o jej chłopaków. Że szukam uwagi. Prawie jej wtedy uwierzyłem, dopóki ten sam ksiądz nie zadzwonił do opieki społecznej za jej plecami. Dziennik drżał w moich dłoniach, gdy go otwierałem. Strony paczniały cedrem i pleśń i zgnilizna. Na wewnętrznej stronie okładki, niechlujnym, drżącym pismem, widniał napis: Nie wracaj. Obserwują kościół. Nawet nie pamiętałem, żebym to napisał. Położyłem dziennik obok starej fotografii. Moje palce musnęły klucz. Coś w tym wszystkim nie było już tylko wspomnieniem, to był ruch, obecność. Ktoś obserwował wtedy. Ktoś obserwuje teraz. A jeśli Weronika naprawdę wróciła, to nie przyszła sama. Kościół stał opuszczony od lat. Aż do tamtej nocy, kiedy zapaliło się światło. Nie zwlekałem. Godzinę później byłem już w drodze, otulony 3 warstwami ubrań, z pożyczonym Fordem, który trząsł się i warczał pod moimi stopami. Powiedziałem Edowi, staremu sąsiadowi zza płotu, że jadę po zakupy. Nie zapytał, do którego miasta. I dobrze. Droga dołał była cicha. Żadnej muzyki, żadnych rozmów, tylko szum opon na lodowatej nawierzchni i okazjonalne uderzenia błota pod nadkolem. Mgła pełzła powoli, jakby miała w tym jakiś cel, gęsta, niska, zachłanna. Kierowałem się bardziej pamięcią niż znakami drogowymi.
St. Teresa S. wznosił się na skraju starej granicy hrabstwa, gdzie sosny rosły tak gęsto, że łatwo było zapomnieć, w jakim jesteś roku. Farba na kaplicy dawno już się łuszczyła, schody przed wejściem zapadnięte i krzywe. Jedno z okien było pęknięte akurat na tyle, bym mógł się przecisnąć. I tak zrobiłem. W środku powietrze przesycone było stęchlizną i popiołem. Nadgniłe hymnaria leżały w kruchych stosach. Na podłodze porozrzucane były drzazgi z ławek, jak zapomniane zęby. Poruszałem się powoli, omiatając latarką szerokie łuki. Stary ołtarz wciąż tam stał, wypaczona płyta z dębu przykryta wyblakłą bordową tkaniną. Moje kroki dudniły cicho, gdy zbliżałem się do niego. Pod materiałem przesunąłem dłonią po drewnianej podłodze. I wtedy to poczułem dywanik, który nie pasował. Odwinąłem go, odsłaniając wycięcie z ciężką żelazną klapą. Zapiętą na kłódkę. Nie wpadłem w panikę. Gdy miałem 13 lat, chowałem się w tej kaplicy, kiedy rzeczywistość stawała się nie do zniesienia. Pamiętam, jak raz Weronika zamknęła mnie poza samochodem podczas śnieżycy, bo odmówiłem zjedzenia kolacji. Dotarłem wtedy do tego kościoła i przespałem się za ołtarzem. Wiedziałem, że gdzieś obok posągu Matki Boskiej schowałem zapasowy klucz w grubym, mosiężnym świeczniku. Znalazłem go. Trochę się szamotałem, ale w końcu zamek puścił. Klapa zaskrzypiała niczym ziewanie grobu. Schody pod spodem były wąskie, drewniane i zimne jak kości. Zawahałem się tylko na chwilę, potem ruszyłem w dół. Latarka zamigotała raz, ale zdołała się utrzymać. Piwnica miała niski sufit i kamienne ściany, z których sączył się wilgotny, zimowy oddech. Na przeciwległej ścianie stały półki, pudła, spleśniałe książki, połamane krucyfiksy. Ale to metalowa szafka na dokumenty w rogu przyciągnęła moją uwagę. Zardzewiała, ciężka, nadal zamknięta. Wcisnąłem łom między szczelinę i szarpnąłem. Metal zawył, zawiasy trzasnęły. Ustąpiło. W środku rzeczy, na które nie byłem gotowy, kasety magnetofonowe oznaczone datami, których nie chciałem pamiętać. Jedna z nich, 11 stycznia, płacz ustaje po 3 godzinach. Inna, 2 lutego, zimno. Brak reakcji. Osłabiona. Potem plik rysunków, ludziki narysowane czerwoną kredką, dziecinne pismo. Moje. A na końcu głęboka, czerwonoskóra okładka dziennika. Miękka i złowroga w dotyku. Otworzyłem go. Charakter pisma nie pozostawiał wątpliwości. Zamaszyste, pewne kursywy. Notatki Kais do treningu uległości. Początek, 13 rok życia. Podpis, VR. Kolana się pode mną ugięły. Osunąłem się na zimną posadzkę. Na kolejnych stronach metody izolacji, techniki werbalnego wymazywania, sposoby kojarzenia dotyku z posłuszeństwem. Napisała to jak podręcznik. Jak instrukcję. I użyła mnie. Nie wiem, jak długo tam siedziałem. Powietrze zdawało się mnie przygniatać, jakby chciało, żebym został tam na zawsze. I wtedy to usłyszałem cichy szum, ledwo słyszalny, mechaniczny. Uniosłem wzrok. Na belce stropowej, w cieniu, gdzie cień był najgęstszy, kamera. Nie zepsuta. Nie stara. Czerwona dioda migała. Nagrywała. Obserwowała. Nie krzyknąłem. Nie poruszyłem się. Umysł cofnął się jak napięta guma, a potem chwyciłem dziennik, wepchnąłem go pod kurtkę i pobiegłem po schodach w górę. Każdy stopień jęczał pod moim ciężarem, donośnie i bezlitośnie. Dotarłem na główny poziom. Serce waliło, nogi się trzęsły, ale niosły mnie dalej. Prawie udało mi się przecisnąć przez okno, gdy z okolic ołtarza dobiegł trzask głośnika. Mówiłem ci, żebyś nie wracał, mały duchu. Ten głos. Ten sam rytm. Ten sam ton, którym kiedyś mówiła, gdy nie złożyłem prania wystarczająco szybko albo pomyliłem nutę na pianinie. Zimny. Obojętny. Znajomy. Ale teraz starszy. Chropowaty. Nie odpowiedziałem. Nie obejrzałem się. Biegłem.
Ale daleko nie zaszedłem, bo ktoś przebił opony w pickupie. Tył przechylił się nienaturalnie. Lewe tylne koło całkowicie zapadło się w śnieg, jak zapadnięte płuco. Stałem przez chwilę, wpatrując się. Potem kopnąłem z wściekłością zamarzniętą ziemię i prawie się przewróciłem. Ręce mi drżały nie z zimna, lecz z rosnącego przekonania, że nie miałem stąd wyjechać żywy. Wróciłem do kabiny, zatrzasnąłem drzwi i grzebałem pod siedzeniem, aż znalazłem cienki wełniany koc, który sąsiad wrzucił tak na wszelki wypadek. Owinąłem się nim i znieruchomiałem. Las wokół kaplicy święta Teresy był cichy, ale niespokojnie cichy. Czuło się, że coś patrzy. Jakby drzewa miały oczy. Mgła niosła ze sobą szepty, jakby sama noc miała coś do powiedzenia. Mój oddech wydobywał się z płuc w krótkich, gorączkowych obłokach pary, a dłonie drżały, gdy wyciągałam telefon. Bateria ledwie 11%. Spróbowałam zadzwonić do Artura z księgarni. Brak zasięgu. Przeklikałam się przez kontakty. Lorraine, dawna przyjaciółka z Oclair. Znów nic. Wiedziałam, jak wygląda martwy sygnał. Ale to nie był zwykły brak zasięgu. To było coś więcej, blokada. Wysiadłam z ciężarówki, nadal owinięta w koc, i ruszyłam pod górę, w stronę linii drzew, którą wcześniej wypatrzyłam. Czasem wysokość pomagała. Stałam tam, buty ślizgały się na oblodzonym zboczu i wyciągnęłam telefon ku niebu jak antenę pełną desperacji. Jedna kreska zamigotała. I wtedy pojawiła się nazwa dziwna, niepokojąca – Galloway Secure Link. Serce zamarło. Kojarzyłam tę nazwę. Weronika wspominała o niej lata temu coś o szkolnym programie bezpieczeństwa. Ale to nie była zwykła sieć szkolna. Prywatna. Oparta na inwigilacji. Droga. I teraz, w samym sercu lasów Wasału, to była jedyna sieć, jaką wykrył mój telefon. To nie był przypadek. Patrzyłam na migającą kreskę. Po chwili zniknęła. Zastąpiło ją kręcące się kółko. Bez chwili wahania wyrwałam kartę SIM i rzuciłam ją w śnieg. Dźwięk, z jakim wpadła w biały pług, był nienaturalnie głośny. Śledzili mnie. I teraz zostałam bez mapy, bez GPS-a, bez drogi ucieczki. Zsunęłam się z powrotem w stronę ciężarówki, kolana paliły od mrozu i nachylenia zbocza. Śnieg padał gęściej, a ostatnie promienie księżyca znikały za chmurami. Byłam już w połowie drogi do kabiny, gdy zza drzew rozbłysły reflektory. Zamarłam. Potem rzuciłam się na bok drogi, wymachując rękami. SUV zwolnił. W śniegu odbił się ledwie widoczny napis „Szeryf”. Kierowca opuścił szybę. Twarz miał pooraną przez czas, z siwym wąsem i zmęczonymi oczami. „Wszystko w porządku, panienko?” zapytał. „Clint. Zastępca Clint Avery.” Pokiwałam głową zbyt gwałtownie. „Opony, ktoś je przeciął. Muszę zgłosić włamanie. Byłam w kaplicy.” Zmrużył oczy. „W tej starej ruinie? Tam nikt nie ma prawa się kręcić.” „Wiem. Ale ktoś tam przebywa. Obserwuje ludzi. W piwnicy są notatki z monitoringu.” Jego brwi uniosły się nieznacznie. „Dobrze. Najpierw się ogrzejmy. Chodź.” W środku radiowozu grzałka ryczała jak piec hutniczy. Podał mi styropianowy kubek kawy z pobliskiej stacji i narzucił na kolana gruby, termiczny koc. Wymamrotałam ciche „dziękuję”, ogrzewając dłonie ciepłem napoju. Przez chwilę uwierzyłam, że mogę być bezpieczna. Posterunek w Wrangell był pusty. Tylko brzęczenie świetlówek i ciche tykanie zegara nad biurkiem dyżurnego. Clint wprowadził mnie do środka, pomógł usiąść na plastikowym krześle przy kaloryferze i powiedział, że zacznie pisać raport, żebym mogła się ogrzać. „Rozgość się. Jak czegoś potrzebujesz, zawołaj”, rzucił, po czym wyszedł, rozmawiając przez telefon. Coś w jego tonie sprawiło, że się odwróciłam. Nie słyszałam słów przez grubą szybę, ale drzwi uchyliły się lekko i wtedy wyłapałam. „Tak, jest tutaj. Co mam z nią zrobić?” Powiedział to cicho.
Jakby nie pierwszy raz. Nie oddychałam. Nie mrugnęłam. Tylko słuchałam, gdy znajomy ból powrócił jak ostrze wajt pod żebra. Weronika. Nawet tu. Nawet w maleńkim biurze szeryfa, kilka godzin od domu. Wciąż była o krok przede mną. Rozejrzałam się. Lustro weneckie po lewej, ekspres do kawy za plecami, rząd szafek, czerwony znak exit nad tylnymi drzwiami i moje własne odbicie. Wyglądałam strasznie spieczona przez wiatr, włosy wystające spod czapki, policzki czerwone, oczy puste. Ale to nie wygląd uderzył mnie najmocniej. To wspomnienie. Czerwone rękawiczki. Weronika dała mi je, gdy miałam 13 lat. Żeby twoje palce nie odmroziły się, powiedziała. A 2 dni później zamknęła mnie na dworze w czasie śnieżycy, bo nie mówiłam odpowiednim tonem. Te rękawiczki były w piwnicy kościoła. Złożone. Czyste. Nietknięte. Nie były darem z miłości. Były rekwizytem. Jak dziennik. Jak wszystko inne. Byłam przypadkiem. Eksperymentem. Nie córką. Nie płakałam. Nie tym razem. Ale moje nogi ruszyły, zanim umysł nadążył. Wstałam, ruszyłam cicho ku wyjściu, nacisnęłam klamkę powoli, by nie kliknęła. Burza uderzyła mnie prosto w twarz, ale przyjęłam ją z wdzięcznością. Zimno nie bolało tak jak zdrada. Nie wiedziałam, dokąd zmierzam, ale wiedziałam, że muszę zniknąć, zanim znów mnie wymarzą. Mróz wgryzał się przez szwy moich butów, gdy brnęłam przez świeży śnieg. Oddech stawał się krótszy, wiatr szarpał kark, jakby sama natura zwróciła się przeciwko mnie. Nie obejrzałam się. Nie mogłam. Jeśli Clint zorientuje się, że mnie nie ma, zanim wróci, będę miała góra 5, może 10 minut, zanim ruszy za mną. Ale miałam dość bycia znajdowaną. Droga z Ryngel zwężała się do 2 zamarzniętych pasów, z których jeden prowadził głębiej w krainę sosen. Trzymałam się pobocza, brodząc w śnieżnych zaspach po łydki. Skarpety przemokły, dżinsy zesztywniały od zimna. Uda bolały, lewa pięta piekła, bo skóra zdarła się do żywego. Ale szłam dalej. Nie miałam celu. Miałam tylko kierunek z dala. Po godzinie niebo zaczęło się zmieniać. Nie był to jeszcze świt, ale ten głęboki granat, który pojawia się tuż przed brzaskiem. Zęby dzwoniły mi niekontrolowanie, Objęłam ramionami własne ciało, próbując zatrzymać ciepło, które ulatywało ze mnie z każdą sekundą. Przed sobą dostrzegłam zarys przydrożnej knajpki zamkniętej na sezon, z oknami zabitymi deskami. Jedynie mały daszek nad wejściem dawał odrobiny schronienia przed wiatrem. Skuliłam się pod nim i opadłam na zamarzniętą ziemię, zawijając się w kłębek tak szczelnie, jak tylko potrafiłam. Koc, który zabrałam z dworca, był cienki i już zaczynał sztywnieć od szronu. Przycisnęłam policzek do kolan i zamknęłam oczy tylko na chwilę. Przez poranną mgłę przecięło światło reflektorów. Zmrużyłam oczy. Nadjeżdżający pick-up zwolnił. To nie był radiowóz, brak oznaczeń, po prostu za Ford z odpryskującą farbą na rogach. Zesztywniałam. Nie miałam już sił, żeby uciekać, ale każdy centymetr mojego ciała krzyczał, żeby mu nie ufać. Silnik nadal pracował na biegu jałowym, drzwi kierowcy zaskrzypiały, gdy się otwierały. Mężczyzna wysiadł, jego buty chrzęściły na lodzie, ciężki płaszcz i szara dzianinowa czapka naciągnięta nisko na czoło. Poruszał się powoli, jakby wiedział, że jeden gwałtowny ruch mógłby mnie spłoszyć. Patrzyłam mu prosto w oczy. Wydawały się znajome. Przez chwilę milczał, tylko mi się przyglądał, uważnie, jak ktoś, kto właśnie znalazł coś bardzo cennego. A potem cicho, niemal jakby modlił się przed posiłkiem, wyszeptał. Kajs. Zamarłam. Skąd znasz moje imię? Nie odpowiedział od razu. Sięgnął do kieszeni płaszcza i wyciągnął stamtąd małą, wytartą fotografię. Rogi miała pozaginane, kolory wyblakłe od czasu. Ukucnął i podał mi ją. Wzięłam ją trzęsącymi się rękami. To byłam ja. 5-letnia, bez przedniego zęba, w żółtej sukience, trzymająca pluszowego misia jednym ramieniem.
Obok mnie stał mężczyzna, ten mężczyzna z ciemniejszymi wtedy włosami i rękami otaczającymi moją talię. Po drugiej stronie kobieta, której nie rozpoznawałam. A jednak rozpoznawałam. To zdjęcie było jednym z nielicznych, które znalazłam w opuszczonym kościele, w szufladzie. Tę szufladę Weronika nazwała śmieciem. Głos ledwo przechodził mi przez gardło. Gdzie, kiedy to zrobiono? W dniu twoich 5. urodzin i odpowiedział, odwracając wzrok na moment. Tuż przed wszystkim. Wpatrywałam się w niego. Kim jesteś? Spojrzał mi w oczy. Jestem twoim ojcem, Kajs. Zakręciło mi się w głowie. To niemożliwe. Mój tata umarł. Weronika kłamała, powiedział bez wahania. Nie cofnął się, nie zawahał. Po prostu wyciągnął do mnie dłoń. Nie ujęłam jej. Nie od razu. Ale poszłam za nim. Do pick-upa. Kabina znajdowała się jakieś 10 minut od granicy stanu, ukryta wśród sosen, z kominem, z którego unosił się dym. W środku uderzyła mnie fala ciepła. Podał mi gruby sweter, świeże skarpety i starą parę wełnianych kapci i niedopary, ale na moich zziębniętych stopach były jak raj. Usiadłam na kanapie, wciąż kurczowo ściskając zdjęcie. On usiadł naprzeciwko, opierając łokcie na kolanach. Nigdy nie powinnaś być z nią, zaczął. Walczyłem o opiekę, gdy twoja mama zmarła. Miałem sądowe prawa. Ale Weronika miała pieniądze, znajomości i zero skrupułów. Podrobiła dokumenty. Sprawiła, że wyglądało, jakbym zniknął. Dlaczego mnie nie odnalazłeś? Wyszeptałam. Grozili mi więzieniem. Powiedzieli, że jeśli jeszcze raz się pojawię, oskarżą mnie o porwanie. I uwierzyłem imienia, myślałem, że może będziesz bezpieczniejsza z nią. Pokręciłam głową. Powiedziała, że zginąłeś w wypadku samochodowym, gdy miałam 4 lata. Zaśmiał się sucho, z goryczą. Ten wypadek? To był jej były. Nie ja. Nie był z tobą spokrewniony. Nie z krwi, nie z nazwiska. Ale wykorzystała jego śmierć, by uwiarygodnić swoją historię. Oparłam się o poduszkę, patrząc w sufit. Wszystkie te lata urodziny spędzane w samotności, święta, gdy patrzyłam przez okno, czekając, aż ktoś po mnie wróci. Chciałem przyjść, powtórzył ciszej. Pisałem listy. Setki. Zostawiłem kopie. Tylko nie miałem jak się przebić. Nie bez ranienia cię jeszcze bardziej. Nie odpowiedziałam. Nie mogłam. Gardło miałam ściśnięte. Wstał i podszedł do drewnianej szuflady przy kominku. Otworzył ją. Wszystko jest tutaj. Listy. Potwierdzenia sądowe. Nawet decyzja o zmianie opieki sprzed lat. Nigdy nie została złożona. Podał mi teczkę. Jeśli ruszymy teraz, powiedział, możemy dopilnować, żeby już nigdy cię nie skrzywdziła. Wzięłam teczkę. Wydawała się cięższa niż cokolwiek, co wcześniej trzymałam. Patrząc na papiery, zrozumiałam, to już nie ja byłam oskarżona. Teraz to ona stanęła przed sądem. Gmach sądu tkwił cicho pod ciężkimi, szarymi chmurami. Śnieg wił się po stopniach, niczym dym. To był ten rodzaj zimowego poranka, który wciska się pod żebra i zmusza do krótkiego, ostrego oddechu. Moje buty chrzęściły na ubitym lodzie, gdy szłam obok mężczyzny, którego dopiero od niedawna znów nazywałam tatą. Z drugiej strony szła Paula, lokalna prawniczka, 40-kilkuletnia, z prostymi włosami i ciepłem, które rozpraszało chłód. Ściskała teczkę z dokumentami przy piersi. Sala sądowa była niewielka, bo azeria z ciemnego drewna, nic majestatycznego czy przerażającego. A jednak dla mnie była jak koloseum. Duchy, które nosiłam przez dekady, miały właśnie zostać nazwane po imieniu. Jednym z tych duchów była Weronika. Już siedziała na przodzie w nieskazitelnie białym płaszczu, popijając coś ze srebrnego termosu, jakby to był tylko kolejny czwartkowy obowiązek. Kiedy mnie dostrzegła, jej usta wykrzywiły się w coś na kształt uśmiechu, a może raczej drwiącego grymasu.
Pochyliła się do adwokata i powiedziała coś zbyt cicho, by usłyszeć, po czym rozsiadła się wygodniej. To potrwa 5 minut i rzuciła do niego tak, bym usłyszała. Po raz pierwszy od dawna nie cofnęłam się przed jej głosem. Spojrzałam jej prosto w oczy i powiedziałam wyraźnie. Dzień dobry, Weroniko. Drgnęła. Niewiele, ale zauważyłam. Jej imię nie przeszło przez moje usta od tamtej nocy, gdy zostawiła mnie zakrwawioną, boso, na śniegu. Usłyszenie go teraz tonem pozbawionym strachu coś w niej poruszyło. Do sali weszła sędzia, kobieta w średnim wieku z opanowaną, rzeczową postawą. Proszę wstać, zawołał urzędnik, a ja wyprostowałam się bardziej, niż sądziłam, że potrafię. Po formalnościach sędzia poprosiła o oświadczenia otwierające. Paula stanęła u mego boku. Wysoki sądzie, nie jesteśmy tu dziś, by spierać się o wspomnienia, lecz by zbadać dokumentację i prawną, medyczną i każdą inną, która ukazuje wzorzec oszustwa. Potem przyszła moja kolej. Podeszłam i wręczyłam sędzi zamkniętą teczkę. Nawet mi się nie trzęsły palce. To oryginalne dokumenty opiekuńcze, zaczęłam. W tym nakaz sądowy, który nigdy nie został złożony. I listy. Listy od mojego biologicznego ojca, które przede mną ukryto. Sędzia otworzył teczkę i szybko przejrzał zawartość. Mówiłam dalej i głosem równym, niemal zbyt spokojnym. Gdy miałam 6 lat, zostałam zabrana z domu pod pretekstem wizyty u ojca. Wtedy powiedziano mi, że zginął w wypadku samochodowym. To nie była prawda. Prawda była taka, że Weronika sfałszowała dokumenty opieki i posłużyła się przedawnionym zakazem zbliżania, by całkowicie odciąć go ode mnie. W sali sądowej rozległy się ciche westchnienia zaskoczenia. Jedna kobieta, być może dziennikarka, upuściła długopis. Dorastałam w przekonaniu, że jestem ciężarem, że powinnam być wdzięczna za dach nad głową, aż do pewnej nocy, kiedy zostawiła mnie na dworze celowo. Sędzia oderwał wzrok od dokumentów i spojrzał na mnie. Twierdzisz, że zostałaś porzucona. Skinęłam głową. Było poniżej zera. Nie miałam butów. Zamknęła drzwi na klucz i odjechała. Wtedy myślałam, że to kara. Dziś wiem, że to było zaplanowane. Prawnik Weroniki poderwał się gwałtownie. Wysoki sądzie, sprzeciwiamy się tej interpretacji mojego klienta. Sędzia uniósł dłoń, przerywając mu. Wysłuchamy jej do końca. Oczy Weroniki zweziły się, usta zacisnęły w cienką linię. Gdy sędzia zwrócił się do niej z pytaniem, czy chciałaby coś dodać, wstała powoli. Jej biały płaszcz musnął ławkę za nią. Wysoki sądzie, zaczęła z udawaną uprzejmością. Wychowywałam Kajs, odkąd była malutka. Zawsze była inna, trudna. Uciekała, wymyślała historie, twierdziła, że ludzie ją krzywdzą, choć to nie była prawda. Nie miałam wyboru, musiałam zapewnić jej opiekę medyczną. Wszystko jest udokumentowane. Stryknęła palcami w stronę swojego prawnika, a ten położył na biurku sędziego plik dokumentów. To jej akta psychologiczne. Pewnego razu jej terapeutka zdiagnozowała u niej niestabilność emocjonalną, skłonność do. Ale Paula była gotowa. Z pełnym spokojem wyjęła z teczki inny komplet dokumentów. Ta sama terapeutka powiedziała i złożyła później sprostowanie. To są jej zaktualizowane notatki. Według nich objawy pacjentki były wynikiem zaniedbań emocjonalnych, a nie urojeń. Potem przyszedł następny cios. Paula sięgnęła po płytę CD i położyła ją na stole. To wiadomość głosowa odzyskana z domowego telefonu pani Weroniki. Została nagraną w noc, gdy Kajs zaginęła. Sędzia uniósł brwi. Proszę odtworzyć. Sala zamarła, gdy głos Weroniki rozbrzmiał z głośników, trzeszcząc, lecz wyraźny. Mówiłam ci, że do północy będzie z głowy. Nie dzwoń tu więcej. Nikt się nie poruszył. Weronika zbladła, jej szczęka się zacisnęła. A ja sięgnęłam po ostatni dowód. Delikatny, niewielki wisiorek w kształcie śnieżynki, zawieszony na zerwanym srebrnym łańcuszku. Zerwała go z mojej szyi tej samej nocy, gdy mnie porzuciła. Myślała, że nie zapamiętam.
Ale zachowałam ten łańcuszek. Trzymałam go przez te wszystkie lata. I teraz pamiętam wszystko. Mój głos nie zadrżał ani razu. Spojrzałam jej prosto w oczy, mówiąc te słowa. Weronika otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Sędzia pochylił się do przodu. Pani Weroniko, pod przysięgą, czy zostawiła pani powódkę samą tamtej nocy? Weronika zawahała się. Potem wydała z siebie suchy, gorzki śmiech. Zawsze była taka teatralna. Poszłam tylko za nią, żeby upewnić się, że zgubiła się wystarczająco daleko. Jej adwokat skrzywił się, jakby ktoś go uderzył. Przepraszam, powiedział ostro sędzia. Czy może pani powtórzyć? To znaczy, poszłam jej szukać, kiedy uciekła. Ale było już za późno. Szkody zostały wyrządzone. Sędzia zapisał coś na kartce, a jego ton był krótki i zdecydowany. Natychmiast zostaje wszczęte dochodzenie. Proszę, by przedstawiciele opieki społecznej pozostali po zakończeniu rozprawy w celu przeprowadzenia wywiadów. Ogłaszam przerwę do czasu zebrania dalszych dowodów. Kiedy sędzia uderzył młotkiem, wypuściłam z płuc powietrze, które jak się okazało trzymałam w sobie przez lata. Weronika stała nieruchomo, zamrożona w miejscu. Jej biały płaszcz, niegdyś symbol czystości i powagi, teraz wyglądał jak kostium, za którym już nie mogła się ukryć. Wyszłam z sali razem z Paulą i ojcem po mojej stronie. Na zewnątrz czekali już dziennikarze. Mikrofony, kamery, błyski fleszy. Mój ojciec pochylił się lekko i powiedział cicho, lecz stanowczo. Zrobiłaś to, co mówili, że jest niemożliwe. Doprowadziłaś ją przed sprawiedliwość. Nie odpowiedziałam od razu. Zaczęło znowu pruszyć. Lekkie płatki śniegu osiadały na moim rękawie. Sprawiedliwość to nie była tylko moja historia. To był głos każdego dziecka, które próbowała wymazać. Minęły tygodnie. Śnieg nadal leżał miękko i cicho, otulając wszystko jak tajemnica, która wreszcie odnalazła spokój. Przeniosłam się do skromnego domku na skraju dat. Kominek trzaskał wieczorami, a jezioro za domem wciąż było w większości skute lodem. Promienie słońca zaczęły jednak przebijać się przez biel, zostawiając smugi ciepła na powierzchni. Pewnego ranka do mojej skrzynki wsunięto bladą, żółtą kopertę między rachunkami i ulotką z supermarketu. Zanim ją otworzyłam, już wiedziałam, że pochodzi od mojego adwokata. Zawsze pisał starannie, jakby każda litera miała w tym świecie swoje konkretne miejsce. W środku były dwie strony. Pierwsza potwierdzała to, co już przeczuwałam. Licencja Weroniki jako rodziny zastępczej została oficjalnie cofnięta. Dochodzenie przeprowadzone przez władze powiatu sięgnęło głębiej, niż ktokolwiek przewidywał. Zgłosiły się dzieci, których nawet nie znałam. Każde z nich opowiadało niemal tę samą historię. Zgubione buty, zatrzaśnięte drzwi, słowa tnące jak zimowy wiatr. Ale to nie raport wstrząsnął mną najbardziej. To była druga strona. List bez podpisu. Jedno zdanie napisane chwiejnym, niebieskim atramentem. Żałujemy, że nie wiedzieliśmy, co ci zrobiła. Przepraszamy, że nie zapytaliśmy. Usiadłam przy kuchennym stole i w końcu pozwoliłam sobie poczuć ciężar tych słów. Patrzyłam na niego długo. Herbata w kubku wystygła. Nie płakałam. Nie czułam też triumfu. Po prostu i cisza. Ale czasem cisza to też prawda. W kolejny weekend ruszyłam w stronę granicy hrabstwa. Zamieć, która kiedyś zamknęła mnie w przeszłości, dawno przeminęła, ale ślady po niej wciąż były widoczne. Oszronione drzewa, cichy skrzyp ubitego śniegu pod oponami. Zatrzymałam się przy starym szlaku. Tym samym. Z tamtej nocy. Szłam powoli. Bez strachu. Po prostu przed siebie. Wiatr był łagodny. Zimno już nie kłuło tak jak kiedyś. Gdy dotarłam do polany, tej samej, gdzie zostawiono mnie boso, zatrzymałam się. Prawie nic się nie zmieniło. Drzewa wciąż pochylały się do środka, jakby chciały coś chronić. Zbocze, na którym kiedyś się potknęłam, pokrywała cienka warstwa śniegu. Sięgnęłam do kieszeni płaszcza i wyjęłam naszyjnik.
Łańcuszek był naprawiony, zawieszka śnieżynka znów cała. Migotała w świetle jak wspomnienie, które nie chciało zniknąć. Zapięłam go na szyi. Metal był chłodny, ale nie czuł się już jak blizna. Raczej jak zbroja. Za plecami usłyszałam chrzęst butów na śniegu. Ojciec szedł bez słowa. Gdy się odwróciłam, wyglądał starzej. Niezłamany. Nieprzegrany. Po prostu ogołocony. Nie prosił o przebaczenie. Nie tłumaczył się. Stał tylko obok, jego głos cichszy niż szum drzew. Powinienem cię ochronić. Zawiodłem. Ale jeśli pozwolisz, poświęcę resztę życia, byś wiedziała, że nie jesteś sama. Nie odpowiedziałam od razu. Nie musiałam. Po prostu staliśmy tam razem w miejscu, gdzie wszystko się skończyło i zaczęło na nowo. W kolejnych dniach rozpoczęłam coś, czego kiedyś bardzo brakowało. Mały fundusz dla dziewcząt opuszczających system. Niewielki, ale wystarczający, by zrobić różnicę. Nazwałam go Funduszem Śnieżnego Światła. Tabliczka była prosta mosiężna, przymocowana do ściany schroniska w centrum miasta. Dla tych, które zostały zostawione, ale mimo to ruszyły dalej. Odwiedziłam to miejsce w dniu otwarcia. Przejechałam dłonią po literach, jakby były zapisane w moich kościach. Ze środka dobiegał śmiech ten prawdziwy, z głębi klatki piersiowej, niegrzeczny ani wymuszony. Mała dziewczynka w fioletowej kurtce przebiegła obok, z rękawiczkami powiewającymi za nią, goniąc Śnieżkę. I wtedy się uśmiechnęłam. Nie dla pozorów. Nie z uprzejmości. Tylko z miejsca, które wywalczyłam. Tej nocy, siedząc przy kominku, patrząc jak śnieg topnieje na krawędzi okna, pomyślałam o wszystkich bliznach, które ludzie noszą. Niektóre są głośne. Inne zakopane. A niektóre, jak moje, ciche, ale niezapomniane. Czasem ci, którzy mieli nas chronić, są tymi, po których musimy się leczyć. Ale uzdrowienie nie polega na zemście. Chodzi o odzyskanie tych części siebie, które próbowano zakopać. Jeśli to czytasz i też przez coś takiego przeszłaś, jeśli niosłaś w sobie ranę w ciszy i mimo wszystko szłaś dalej, chcę, byś wiedziała, to czyni cię odważniejszą niż większość ludzi. A ty? Czy kiedykolwiek blizna stała się twoją siłą? Napisz mi w komentarzu.